Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z naszej działki w Grądach Szlacheckich, gdzie jest nasz dom pokazowy. To są okolice Wyszkowa, gmina Długosiodło. Jeżeli byście w ogóle chcieli zobaczyć nasz dom, to wystarczy się skontaktować z nami mailowo. Jak tutaj jesteśmy i spędzamy czas, to zapraszamy oczywiście na jakiś jeden konkretny dzień, na konkretną godzinę możemy się umówić. Ale witam Was z serii tych odcinków Q&A-owych, gdzie to Wy zadajecie pytania, a ja na te pytania odpowiadam. W każdym takim odcinku pojawia się 5 pytań, jest to 5 krótkich pytań i ja 5 treściwych, czasem krótkich, czasem długich odpowiedzi na te pytania po prostu udzielam. Także co, nie przedłużamy i idziemy do pierwszego pytania w dzisiaj Q&A-owej serii. Ja się przyznam, mam ściągaweczkę, więc pozwólcie, że po prostu sobie z tej ściągawki będę te pytania czytał. I to nie jest tak, że ja się do tych pytań jakoś specjalnie przygotowuję, ja po prostu je drukuję i niektóre z tych pytań to czytam pierwszy raz właśnie teraz, więc jeżeli się zająknę, to po prostu wybaczcie. Pierwsze pytanie w dzisiejszym odcinku brzmi: czy można zarezerwować termin na 2025 rok? Tak, przyjmujemy już rezerwacje na 2025 rok. Powiem więcej, jest już spora grupa osób, która sobie te terminy zarezerwowała. Więc jeżeli byście chcieli mieć rezerwację terminu w takim najlepszym możliwym okresie do budowy domów, niezależnie czy technologia szkieletowa, czy jakakolwiek inna, to są wiadomo terminy wiosenno-wakacyjne, więc jeżeli chcecie sobie zarezerwować terminy od marca powiedzmy do początku października, to nie zwlekajcie, wypełnijcie formularz kontaktowy, który jest na naszej stronie w zakładce kontakt. Wypełniacie ten formularz, tam wpisujecie imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, jest takie puste pole do wypełnienia treści. Wpiszcie tam swoje pytanie, swoją treść, napiszcie lokalizację, gdzie to jest, jakim domem jesteście zainteresowani. Klikacie odpowiednie zgody marketingowe, żebym mógł się z Wami skontaktować. No niestety przepisy, biurokracja. I klikacie wyślij. Te wszystkie formularze trafiają do mnie drogą mailową i ja później na te wszystkie pytania odpowiadam. Zwrotnie zaczynam od tego, że przesyłam Wam procedurę zamówienia domu, która ma 6 punktów i to jest bardzo ważny etap tej naszej współpracy, żeby zacząć od punktu pierwszego i przechodzić przez kolejne po prostu punkty. Ale tak, przyjmujemy rezerwację na 2025 rok i jeżeli jesteście poważnie zainteresowani budową w tym okresie, to po prostu nie zwlekajcie i wypełniajcie formularz. Pytanie numer 2 w dzisiejszym odcinku to jest: na co zwracać uwagę przy wyborze działki, na której chcę postawić dom z oferty Housemart? No to jest pytanie rzeka. Na co zwracać uwagę? W ogóle na co zwracać uwagę przy wyborze działki? No to może sobie teraz po prostu po tej działce przejdziemy, to Wam powiem. Pierwsza rzecz, na co zwrócić uwagę, to jak ukształtowany jest w ogóle teren tej działki. Czy teren jest płaski, czy teren jest wymagający i będzie później wymagał od nas wielu prac. Więc ukształtowanie terenu. Zwracamy uwagę na takie rzeczy jak droga dojazdowa. Czy do działki jest droga dojazdowa? Pamiętajcie, że jeżeli działka nie będzie miała drogi dojazdowej, to nic na tej działce nie pobudujecie. Zwracamy uwagę na media. My akurat media tutaj mamy w rogu, czyli prąd jest dostępny, czyli zwracamy uwagę na media. No ale słuchajcie, to co najważniejsze jest w tym zwracaniu uwagi na cokolwiek, to czy jest miejscowy plan lub czy są wydane warunki zabudowy. I zanim kupicie działkę, to przede wszystkim trzeba wykonać analizę prawną tej działki. Takie analizy wykonują architekci i ja nie kupuję żadnej działki bez takiej analizy, pomimo tego, że trochę się na tym temacie znam, to nie kupuję takiej działki bez analizy architekta. Czyli bardzo ważna kwestia, zlecić analizę architektowi. Taka analiza kosztuje paręset złotych, ale potem macie pewność, że nie kupujecie kota w worku. Czyli w skrócie, ukształtowanie terenu, media, przeznaczenie działki, miejscowy plan, ewentualnie warunki zabudowy, droga dojazdowa. To są takie podstawowe checkpointy, które trzeba sprawdzić, jeżeli mówimy o po prostu kupnie nieruchomości. Najważniejsze z tego wszystkiego, moim zdaniem, najważniejsza jest analiza z architektem i polecam każdorazowo ją robić. Pytanie numer 3. Czy w naszych projektach
czy w naszych, czyli w waszych, no w HouseSmart, czy w projektach HouseSmart możemy uwzględnić budowę piwnicy? No, tu odpowiadam krótko. Na ponad 100 realizacji, które wykonaliśmy, piwnicy nie robiliśmy. I tyle. Wykonanie piwnicy jest bardzo kosztogennym procesem. Specjalne konstrukcje, żelbety, większe wykopy, odwodnienia tego wszystkiego. To po prostu wychodziły jakieś chore pieniądze, naprawdę chore pieniądze za to, więc inwestorzy sami z siebie rezygnowali. Ale jeśli zależałoby komuś na takiej piwniczce pod kątem właśnie no, przechowywania jedzenia, jakichś przetworów, wina, to są, słuchajcie, gotowe takie żelbetowe piwnice albo z jakichś tworzyw, które można wkopać i one świetnie jakby pełnią taką funkcję. Porównując koszt 1 do 1, to jest po prostu no, ogromna korzyść w kierunku tych gotowych rozwiązań, no i one świetnie po prostu spełniają tą swoją funkcję. Także w skrócie, my piwnic nie robimy, ale słuchajcie, na rynku są takie rozwiązania, które można po prostu zastosować i o wiele szybciej i łatwiejszym sumptem po prostu mieć. Idziemy do kolejnego pytania. Ta karteczka mi się składa, więc tak, sorki. Pytanie czwarte. Czy sprzedajemy swoje projekty, tak aby klient sam sobie mógł zbudować dom HouseSmart? Nie. Nie sprzedajemy naszych projektów, te projekty budujemy tylko i wyłącznie my, nie ma żadnej innej możliwości, żeby klient sobie we własnym zakresie nasze domy budował. Wynika to przede wszystkim z tego, że po prostu chcemy, żeby te domy były zbudowane przez nas, my je zaprojektowaliśmy, mamy pieczę nad całym procesem, nad jakością tego domu. Nie chcielibyśmy po prostu sytuacji, że ktoś jedzie przez Polskę, widzi nasz dom Mezzanine Smart, zajeżdża i na przykład, nie wiem, odstaje elewacja, albo blacha jest źle położona, tak jak my byśmy tego nie zrobili. No i potem co? Mamy się tłumaczyć, że to nie my budowaliśmy, że sprzedaliśmy ten projekt, że ktoś to robił poza nami. Po prostu chcemy unikać takich sytuacji. To jest, powiem szczerze, główny powód, dlaczego tego po prostu w ten sposób nie robimy. To projekty HouseSmart my budujemy, wybieracie naszą firmę właśnie dlatego, że budujemy od A do Z. I ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym odcinku, pytanie numer 5, a to pytanie mianowicie brzmi, czy możemy jeszcze zarezerwować terminy na 2024 rok na budowę domu HouseSmart? Słuchajcie, sytuacja z terminami jest ciężka. Przyjmujemy już rezerwację na 2025 rok i oficjalnie mówię, że terminów na 2024 rok już nie ma. Po prostu. Te terminy bardzo szybko się u nas skończą, co nas cieszy i przyjmujemy już rezerwację na 2025 rok. Ale czy to oznacza, że wasz dom nie powstanie w 2024 roku? Niekoniecznie. Kalendarz budów to żywy organizm. On się cały czas zmienia. Tu jest tyle czynników, które mają na to wpływ. Administracja, sytuacje losowe, kwestie kredytowe, kwestie nas, wykonawców. Tu jest tyle rzeczy, które trzeba ze sobą współgrać, że bardzo często jest tak, że klient na przykład, który był zapisany na listopad, dostaje od nas telefon z pytaniem, czy nie chciałby budować we wrześniu. Ale żeby taki telefon dostać, to trzeba mieć przede wszystkim wykonane wszystkie zgody i pozwolenia na budowę. No i musi się pojawić właśnie taka możliwość w naszym kalendarzu. Co się dzieje, bo w zeszłym roku 7 było takich sytuacji, w tym roku już jest ponad 10, dokładnie to 12 było takich sytuacji, że właśnie zamienialiśmy miejscami klientów w kalendarzu. Także potencjalnie jest taka szansa, że nawet mając rezerwację na 25 rok, wasz dom będzie wybudowany w 24. Ale oficjalnie wolne terminy są na 2025 rok i zapraszam was do ich rezerwowania. Jak to zrobić? No przede wszystkim zacząć od wypełnienia formularza kontaktowego, który jest u nas na stronie w zakładce Kontakt. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, zadajcie kolejne pytania. No i budujcie domy, bo to rozwija nasz kraj, naszą gospodarkę i spełnia po prostu wasze marzenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.